I witajcie, witajcie. Dzisiaj w kolejnym vlogu z Chorwacji powłóczymy się trochę po wyspie Pag. Wybieramy się na taką wycieczkę, przejechać się po wyspie, zobaczyć tam różne rejony, zobaczyć tam w stronę Boszany, miejscowości Boszana, to jest za Pagiem. Jedziemy w tamtą stronę, no i chcieliśmy zobaczyć, co tam jest, no nie? Bo nigdy też tam nie byłem. Pogoda jest taka w kratkę w tej Chorwacji, powiem wam. Trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu i to jest takie... trzeba być przygotowanym, że po prostu czasami na wiosnę może tam popadać. Trzeba patrzeć pogoda. No wiadomo, taki kolega Lechu to po prostu pokazuje tylko Chorwacja, jak jest słońce, a tak naprawdę tam też pada deszcz i też jest zachmurane. Słuchajcie, no na tym Pagu to niesamowity klimat tworzą te góry. Te góry i morze, no nie, bo ta wyspa jest bardzo górzysta. Kurde, koguty mi pieją. No ale słuchajcie, jakiś voice-over wam dzisiaj nagram, bo wypodłączałem sobie te mikrofony do komputera i fajnie mi to działa. Myślę, że to spoko też wyjdzie, także jedziemy do rezerwatu węży. O, tak wam powiem, bo nie wiedzieliśmy, co to jest za rezerwat, ale zatrzymaliśmy się przy drodze, a później wyczytałem, jak już całe zwiedziliśmy, że tam jest rezerwat węży jakiś, nie wiem jaki, ale jest, no. W każdym bądź razie fajne widoki stamtąd są i co wam powiem, no. Myślę, że w Chorwacji jest dobra pogoda zawsze, tylko trzeba mieć ze sobą różne ubrania, bo czasami ja lubię, jak jest ciepło, może być nawet bez słońca, a idzie pochodzić i tak jak widzicie na tym vlogu, że widoki są fajne i można porobić różne rzeczy, pospacerować. My poszliśmy na ten sobie rezerwat, tam pochodzić, później pojechaliśmy do Nowali, w Nowali już wiatr wiał i tak dalej, ale mi to w ogóle nie przeszkadza, no nie? Tutaj w górach, gdzie mieszkam w Zakopanem, to po prostu pogoda się non-stop zmienia. Jeden dzień, pół dnia, tak jak na przykład wczoraj lało, druga połowa dnia świeciło słońce. No trzeba być przygotowanym. Wiadomo, że w Polsce macie tam lepszą pogodę, bo jest więcej słońca, ale niestety tutaj to jest różnie w Zakopanem, no. Niestety pogoda się potrafi co 2, co 3, co 5 godzin zmieniać, no nie. No i tak samo w tym Pagu, no nie. W Pagu jest tak, że chwilę popada i zaraz wychodzi słońce, no bo jednak te góry, ten Velebit i to wszystko robi taki unikatowy klimat. Mi się ten Pag podoba. Wiadomo, że Dalmacja to nie ma porównania z Dalmacją, Pag, ale to jest początek Dalmacji, tu się zaczyna Dalmacja, no. Wiecie, Pag ma swój klimat, bo ta wyspa jest taka górzysta, jest taka pusta, jest taka, no unikatowa, jakby to powiedzieć. Trzeba tam pojechać, żeby zobaczyć. Nie każdemu się będzie podobało i ja to w zupełności rozumiem. No ale co? Każdy lubi co innego, no nie? Ja się śmieję, że rezerwat węży, a tak naprawdę to jest rezerwat drzew, bo lokalni mówili, że po prostu w lecie, jak się tam pojedzie, to na tą drogę bardzo dużo wychodzi tych węży, wężyków i tak dalej. A tu macie lokalizację map Google, gdzie to jest. Wrzuciłem wam, żebyście widzieli, jak to wygląda, no nie? Fajne miejsce, warto tam sobie podjechać, ale ta ścieżka edukacyjna jest bardzo krótka, ale fajny jest punkt widokowy na morze i na góry Velebit. Jeżeli chodzi o plaże w tym rejonie, to zeszliśmy w 2 miejsca chyba, no to plaże są super. Bardzo mało ludzi tam jest w sezonie też, tak słyszałem i no niedużo ludzi o tym wie. No, Pag jest takim miejscem, że jedynie, ja byłem tam też w sezonie, to jedynie w centrum miasta na miejskiej plaży jest dużo ludzi, a te wszystkie plaże takie tak zwane dzikie wokół tej zatoczki to jest bardzo mało ludzi. Z tego, co ja widziałem i zobaczyłem, też pływałem na skuterze po całej zatoce, no to widziałem, że na przykład na takich plażach dzikich, jak tutaj z boku czy coś, to 1, 2 osoby były.
No, a widzicie, dzisiaj zachmurane, to widoków jakichś super nie ma, ale coś tam widać. Na pewno w słoneczny dzień będzie przepięknie, no. Te klify są super, mega to wygląda. Góry i morze, ładne połączenie. Zależy kto co lubi. Niektórzy lubią tylko otwarte morze, ale ci co lubią góry i morze, no to fajnie to wygląda. Mi się akurat podobało, bo lubię góry, no nie. Ale No każdy dupne te tak klify tutaj są, powiem z wam. doświadczenia wiem, że każdy lubi co innego, no nie. Ścieżka jest fajna, chociaż bardzo krótka. No i trzeba też patrzeć pod nogi, bo tak jak wam mówię, że lokalni mówili, że no można spotkać tutaj wężyki różne, te chorwackie. No ale nie ma się co tego bać, bo powiem wam, że jeżeli ty nie nadepniesz na węża, no to raczej ci nic nie zrobi. One bardziej się ludzi boją jak ten, no nie. Ale powiem wam, że tutaj miejsce super zrobili na jakiś piknik, czy sobie coś zjeść, tak posiedzieć. Nie wiem, kawę z termosa można wypić. Ja tam schodziłem Dobra, po tym klifie, idziemy. nie wiem czy to nagrałem, Idziemy do żeby góry. zobaczyć jaka duża jest, jaki duży klif jest, jaka duża skarpa. No i tyle, no, powiem wam. Fajnie tam jest. No. Dobra. Ej, dobre te klify są, powiem wam. W stronę poszła. Nie wiem, nie widzieli. Tam poszła. To chodźmy dalej tą ścieżką. No. To jest pod ochroną. Po angielsku, że 18 milionów lat temu? Dobra. I co, pojechaliśmy tą drogą dalej, zobaczyć tam jakieś plaże, co tam jest, bo ciekawiło nas, czy te klify są dalej, no i te klify ciągną się całkiem aż do plaży Święty Duch. Tą drogą kiedyś można było przejechać, ale w tym momencie z Pagu do plaży Święty Duch, ale w tym momencie tam gdzieś ziemia ujechała i można tylko przejechać terenowym autem, bo kawałek tej drogi jest taki bity, szutrowy. Po prostu można złapać spodem zwykłym samochodem, jakby się pojechało, jakby ktoś próbował przejechać, bo ta droga jest na mapach Google. No ale pojechaliśmy w miarę tak do końca, no i tam na końcu też ciekawe plaże. Wiadomo, na lato, jakby ktoś był zainteresowany w tym rejonie, iść się kąpać czy coś, to też spoko miejsce, no. Ten park, słuchajcie, jest ciekawy, no bo to jest wyspa i on nie jest tak oblegany jak te plaże w Makarskiej i w Breli, no nie? Że ludzie leżą jak sardynki jeden koło drugiego na tej plaży, a na tych plażach tutaj w sezonie jest bardzo mało ludzi.
sytuacja wygląda. Po drugiej stronie jest metajna, ale się zrobił wiatr. To ma jakąś plantację tam. A tu da radę zejść? A da radę zejść normalnie. No ale to słaba plaża, bo nie ma tego gryziku. Ale jest mega ładna. To jest mega ładna, no. Jest, patrz jaka ta woda jest czysta, kurde. Tam jest Święty Duch ostatnia. Pag jest bardzo zróżnicowaną wyspą. Z jednej strony są drzewa, są trochę lasy, jest piękny kemping w okolicy Nowali, kemping Straszko, chyba najładniejszy w Chorwacji. Z drugiej strony jest ta wyspa bardzo surowa, kamienie, klify, góry i tak dalej. No ma dużo opcji do zwiedzania. Tak samo są jakieś szlaki, na przykład ścieżka na Marsie, który też jest ciekawy, idzie przez takie klify, przez takie skały. Tylko tam trzeba naprawdę zabrać wodę ze sobą, bo to są, jak jest upał, to się idzie dramatycznie. Są po prostu, teraz widać, to jest po drugiej stronie wyspy, bo morze jest tak jakby w środku wyspy, taka zatoka jest. I słuchajcie co, Pag ma między 200 a 260 dni słonecznych w roku. Jest na równi z miejscami takimi jak Brela czy Makarska. Tam też jest między 200 a 260 dni słonecznych w roku. Ta wyspa też słynie z tego, że jest bardzo duża hodowla owiec na tej wyspie. Największa w Chorwacji, chyba 30 000 owiec mają, z tego co kojarzę, bo ja się tam trochę owcami interesuję. A te owce są takie zupełnie inne niż u nas, bo one głównie żywią się ziołami, czyli szałwia, tymianek i tam jeszcze inne zioła, no nie? Słuchajcie, rozmaryn, bo tam dużo na tej wyspie właśnie takich ziół rośnie pomiędzy tymi kamieniami, bo nie ma trawy, no nie? Dlatego ten ser też ma taki specyficzny smak, no nie? Wiecie o co chodzi. No wiadomo, że tani nie jest, ale warto spróbować, jeżeli ktoś nigdy nie jadł. No to co wam jeszcze pokażę? Jesteśmy teraz między Pagiem, miastem Pag, a plażą Święty Duch. Na plażę Święty Duch można dojechać też jadąc do Nowali, ale to jest wtedy tak naokoło. A my jechaliśmy tą drogą, którą kiedyś można było przejechać. Teraz ona jest nieprzejezdna, tylko dla samochodów terenowych. No ale warto zobaczyć te miejsca, słuchajcie, jak będziecie. No, widzieliśmy dużo owiec po drodze, tyle wam powiem jeszcze. Że dużo owiec jednak było i skubały se tą trawkę już. Trochę było zielono, to one sobie już tu byliśmy koniec marca, początek kwietnia, to już się fajnie pasły, a u nas co? U nas nic jeszcze nie ma w takim okresie. Efekt taki jest na wiosnę na tej wyspie Pag, że jest zielono, a jak się zajedzie w środku lata, lipiec, sierpień, to jest po prostu wszystko wypalone, jest żółto, nie ma tej zieleni. Tak to wygląda. Tak sobie myślę, jakby te owce były w Polsce i zobaczyły naszą zieloną trawę, to by zwariowały. Fajnie by miały, no nie? A wiecie co? One są dużo mniejsze niż nasze góralskie owce. Gdzieś, nie wiem, 25% mniejsze. Są takie jak nasze jagniątka. No bo wiadomo, że tam jest sucho jednak. Widzicie, nawet tutaj jest widać, że tej trawy dużo nie ma. Większość to kamienie. No ale zawsze coś tam jednak one znajdą i się pasą i mają to mleko i ludzie robią te sery. Ale wiecie co? Dużo też jest tam owiec, które żyją dziko. Widziałem takie, które są po prostu były takie strasznie zaniedbane. To były dzikie owce.
No, teraz jedziemy resztę do Nowali. Jedziemy do Nowali i będą przebitki z drogi do Nowali i no z reszty wyspy, ale głównie z Nowali. Mówiłem o 260 dniach słonecznych na wyspie Pag, a trafiła się nam pogoda, że akurat było zachmurane i troszkę padało, troszkę wiało. No ale co zrobić? Słuchajcie, teraz dojechaliśmy na punkt widokowy w Pagu, skąd widać cały Pag. To jest jak się jedzie na tej głównej drodze w stronę Nowali. Ładne widoki są tam. Akurat było wtedy trochę zachmurane, ale później się wypogodziło następne kilka dni i później pogoda już wróciła. Praktycznie na koniec wyjazdu, jak pojechaliśmy tam niżej, to się ładna pogoda zrobiła. Primoszten, Trogir i tak dalej. Ale tutaj na Pagu niestety nie popatrzyliśmy też na pogodę. Było wolne, no to wiecie, jak szybka decyzja, pyk, jedziemy, no nie? No, ale stąd widoki są fajne i pojechaliśmy do Nowali sobie pozwiedzać trochę wyspę. Jesteśmy w Pagu na święta wielkanocne 2024. Pozdrawiam Was gorąco. Niestety nie miałem żadnego mikrofonu z deadcatem, żeby właśnie jakoś nagrać fajnie, a wiało i ten głos z tej kamerki GoPro, no to cały czas słychać ten wiatr. No ale teraz już mam mikrofon, także następnym razem może się lepiej uda nagrać. Teraz jedziemy przez Nowalię, tutaj całe to wybrzeże wyremontowali, bo kiedyś jak byłem, to tak nie było. Pięknie poukładali. Tam mają taki biały kamień, co układają na chodniki, super to wygląda, powiem wam. I odnowiona cała jest ta promenada wzdłuż morza i jedziemy sobie tam pochodzić po plaży. No i zobaczcie sobie, jak wygląda Nowalia przy takiej pogodzie umiarkowanej, bo troszeczkę słońce się przebijało, ale niestety był wiatr i ten wiatr robił bardzo duże fale. W sezonie to tutaj, jak widzicie, to nie ma nawet gdzie zaparkować, bo jest pełno samochodów, po lewej stronie jest parking, a poza sezonem, no to wiadomo, pustki. Tak wygląda Chorwacja poza sezonem. To jest ciekawe, że właśnie też nikt tego nie nagra, nikt tego nie pokaże. Bo próbowałem wcześniej kiedyś zobaczyć, poszukać, coś pooglądać. Nie, wszyscy są w sezonie, wtedy kiedy jest najwięcej ludzi i największe słońce. No, ja takiego ostrego słońca nie przepadam za takim ostrym słońcem, no bo jednak u nas w górach nie ma tego słońca aż tyle, także spali mnie. Raz jak pojechałem w lipcu, to dostałem te oparzenia od słońca. Także ja muszę przed sezonem albo po sezonie jeździć niestety. Taką mam białą karnację, jestem zbyt biały. Także tak wygląda. Tu już widać te fale. No, piękna ta Nowalia jest, podoba mi się tam bardzo. Myślę, że takie top numer 1 miejsce na Pagu to jest Nowalia, drugi jest Pag, a później te inne miejscowości. Jeszcze Metajna będzie trzecia, mi się tak wydaje. Powliana czwarta albo piąta. A jeszcze Mandre też jest piękne. I Szymuni, no nie? Tam jest też ładnie. Dobra, zobaczcie sobie. I co wam powiem jeszcze na temat Nowali. Nowalia jest bardzo ciekawe miejsce wypadowe dla młodzieży, bo tam jest ta plaża Zyrcze i na tej plaży są takie największe imprezy w Europie, typu Ibiza, coś w tym stylu, no nie? Wiecie, o co mi chodzi. Muzyka elektroniczna i tak dalej, no nie? Także na tym Zyrcze są duże imprezy, dance, techno i tak dalej, no i jak się przyjedzie tam
jak jest festiwal tej muzyki, czyli w granicach koło 10 lipca, to się tak odbywa, to jest bardzo dużo Angoli, z tego co widziałem jak byłem, no nie? No. I dużo młodzieży. No i ceny są też wyższe niż w Pagu, no nie? A jeżeli chodzi o kampingi, ktoś lubi kampingi, to najbardziej popularny albo najlepszy kamping w Chorwacji, który jest chyba na 50 hektarach, to kamping Straszko. Tam są, na tym kampingu są baseny. Oglądałem właśnie vlogi z tego kampingu, no to jest naprawdę wyposażony mega. Kamping ma swoje baseny, restauracje, jest nad samym brzegiem morza, blisko centrum Nowali, także powiem wam, że jest no mega. Wiadomo, że są też inne kampingi, ale ten Straszko jest najbardziej chyba znany w Europie. Wiecie o co mi chodzi, z całej Chorwacji. Jak sobie wystarczy wpisać sobie kamping Straszko. I pozdrawiam takiego jednego, co prowadzi kanał Lewą Wodą Żuje. Specjalnie z Nowali, to jest jego ulubione miejsce. No i tutaj jest zaraz tam dalej Baby Beach, a my są tak jakby na końcu tej Nowali. Nowalia jest taka, że wiadomo bardziej tętni życiem niż Pag. Z Nowali też płyną promy na wyspę Rab, też jest piękna wyspa. Właśnie się dowiedziałem, że moi sąsiedzi mają rodzinę na wyspie Rab, na Starym Mieście. Rodzice męża sąsiadki tam mieszkają, także bo sąsiadka ma męża Chorwata. Także tak to wygląda, słuchajcie. Mały jest ten świat, no nie? No wiecie jak jest, jak się ma rodzinę za granicą, no to za granicą ludzie mieszkają z różnych krajów i tak to wygląda. Słuchajcie co, no byliśmy, to pogoda widzicie jaka była, zachmurane fale, ale naoddychaliśmy się tego jodu, tego morza, bo morze tam jest przepiękne. W tej Chorwacji pewnie wam się też podobały, bo jak tam jeździcie, oglądacie te rejony. Dobra, no to tyle, zaraz pojedziemy gdzieś dalej, a myślę, że z Nowali to by było na tyle. Nowalia ma to, że ma dużo restauracji i jest duży wybór, jakby ktoś lubi, nie wiem, jakieś ma specyficzne smaki, no to tam można znaleźć coś dla siebie. Ja wam mogę polecić jedną restaurację pod Dzwon, to jest koło kościoła, mają dobre ceny i w miarę dobre jedzenie. Koło kościoła w Nowali. Łatwo znaleźć, wpisać w Google mapy. I makarony mają dobre, pizzę, co tam jeszcze, tak jak dzieciaki lubią to, burgery kraftowe, takie rzeczy. No i lignie też mają prażone, albo z grilla, no nie. Lignie, no to wiecie, to są te kalamary, ich tak zwane. No ale jak widzicie fale fajne, tylko wiadomo, że tutaj w Nowali nie ma piaszczystych plaży. Wszystko jest kamieniste i jeżeli będziecie w Pagu, tam gdzie chodziliśmy i były te klify, to tam jest jednak troszeczkę, te kamyki są pomieszane z takim drobnym piaskiem i te plaże mają zupełnie inny klimat niż tutaj w Nowali. W Nowali jest czysty kamień, a tam jak są te klify w Pagu, w tej zatoce, to jednak jest taka ziemia z piaskiem. I jak się w niektórych miejscach zejdzie, to są kamyki z takim drobnym piaseczkiem. No i cenna uwaga taka, jeżeli ktoś przyjedzie tutaj w lecie i jest 38 stopni i chce mieć trochę cienia, to pod tymi klifami po południu jak się idzie kąpać, to jest cień. Zapomniałem wam o tym powiedzieć. Jest cień i można sobie w cieniu spokojnie usiąść. Bo tak jak ktoś jest nieprzyzwyczajony do słońca, to może rzeczywiście dostać poparzeń słonecznych. Przy 38 stopniach i takich mocnych upałach, to powiem wam, że tak pali to słońce, że bez klimy to tam nie idzie spać, no, na tym Pagu. Ani kurde, jak byliśmy w innych miejscach w Chorwacji,
typu Baśka, woda, Tucep i Makarska, to też nie idzie spać bez klimy, jak są takie duże upały, no nie? No, także wiecie jak jest, no. Na wiosnę jest fajne to, bo jest pogoda podobna do polskiej, czyli 20 stopni i myślę, że najlepszy okres to majówka, żeby jechać. Tak na pierwszy raz, bo wtedy już było cieplej, bo tu byliśmy w koniec marca, początek kwietnia. Woda była taka zimna jak w Bałtyku, może 16 stopni, 15. Ja byś chciał, to by się wykąpał, no nie? Wiadomo, ale zimna woda, no nie? Dla mnie taka woda spoko to jest jak ma ponad 23 stopnie, to już jest spoko do kąpania, a taki całkiem ciepłej to nie lubię, no nie? Bo to się człowiek nie schłodzi, no nie? A jak na przykład w maju, jak tak słońce mocno dawało i było 30 stopni, no to powiem wam, że weszło się do wody takiej 22-23 stopnie, no to fajne uczucie, no nie? Fajnie się idzie schodzić. Dobra, no to tyle. Kończymy z tą Nowalią i jedziemy dalej. I jeszcze chciałem wam pokazać w Nowali plażę Baby Beach, a tutaj widzieliście jak budują nowe budynki tam nad morzem na końcu Nowali. Pełno tego jest, apartamenty na sprzedaż. Ludzie kupują to, później wynajmują, ale ceny teraz tak poszły do góry tych budynków, tych apartamentów, że według mnie to jest w ogóle nieopłacalne na ten moment. A tym bardziej, że stopa zwrotu będzie bardzo niewielka z tego, no bo ceny są tak wywindowane, że najem będzie praktycznie, odzyskasz może kasę za kilkanaście lat. Nie wiadomo co będzie w przyszłości, czy to stanieje, czy to zdrożeje, nie wiadomo jak będzie. Powiem wam tylko tyle, że sąsiadka przyjechała ze Stanów i kupiła nieruchomość w Stanach, tam w centrum miasta w Chicago w 2008, przed tym krachem całym w 2008, który był, no i $500 z tego wyciągnęła, jak to sprzedała w tym roku i odzyskała pieniądze i tyle. Nic nie zarobiła na tym. Także widzicie jak to wygląda. Odsetki, które trzeba oddać do banku i tak dalej. No, jeżeli weźmiesz to jeszcze w kredyt, jeżeli masz jakąś luźną kasę, to można to kupić, jakby ktoś chciał, ale ja wiem, czy to ma sens, nie wiem, trzeba by to było przekalkulować. Wiecie, no ładnie tam jest, mi się podoba. Pojechać tam 2 tygodnie sobie posiedzieć i wrócić do domu, bo pisałem wczoraj, ale napisałem komentarz dla Prawdziwej Chorwacji, oglądam ich, Igora i tak dalej, lubię. I napisał mi tak Igor, że fajnie jest mieszkać w Polsce, a do Chorwacji jechać na wakacje. To mi napisał Igor, Chorwat. Ciekawe, co nie? Także słuchajcie, jeszcze przebitek troszeczkę z Nowali i będziemy lecieć dalej, bo ja mam tyle materiału, że ja nie wiem, kiedy to wszystko zmontuję. Idziemy do Baby Beach i zobaczymy jak jest na Baby Beach. No teraz nie ma nikogo, tylko ludzie z psami są. Tak to wygląda. Ale tu już nie wieje taki wiatr jak tam był. Tam wiało, a tu w ogóle nie ma fali. No ale on nie był nigdy, tutaj był 20 września i nie było nikogo. Ale we wrześniu Pamiętasz? jeszcze można się kąpać. Tak, i jest bardzo nagrzana tu woda, Ale ciepła. właśnie na początku września możemy jechać też. Oho, no to wtedy można by było, no. Tak jak byliśmy w tamtym roku.
Także wiecie, jak jest pusto, to jest inaczej w Chorwacji. Jeszcze tutaj chyba przejedziemy przez centrum miasta. O, tu jest centrum miasta, Nowalia. Jak ktoś był, to pewnie będzie kojarzył, a jak nie, no to tutaj pełno ludzi chodzi w wakacje. Ciężko jest nawet przejechać samochodem, nawet chyba ta część tej drogi jest zamknięta dla samochodów. Tam dalej już jest droga zamknięta, a tu są parkingi po prawej stronie. Właśnie w porcie są parkingi i tam się płaci, już nie pamiętam ile, ale tanio nie jest. W sezonie dość tak liczą. Pewnie około 2 euro za godzinę. I tu po lewej jest deptak. Jak te betonowe słupeczki są, to jest deptak. I po prawej stronie jest port, gdzie są statki, podsumowane łódki i tak dalej, no nie? Ta restauracja jest dobra, z tego co słyszałem. I co, resztę wracamy do miejscowości Pag, ale po drodze zatrzymaliśmy się w takiej miejscówce, to jest wioska koło Nowali, Gajac. Tam jest też fajna plaża, bo byliśmy zobaczyć. No wrzucę wam kilka przebitek, żebyście sobie zobaczyli. Też fajne miejsce. To jest zaraz koło Nowali. Wodę. Ale tam więcej duje, tu nie duje tak. No, więcej. Tam więcej duje. Forma jest? Forma. Misiu kolorowy. Taka forma normalnie by byłaby. A wy do której jeszcze wczoraj się byliście? Byliście Gowa? Powiedz jakieś wyznanie, przemyślenia. Brak. Co? Nie ma żadnych przemyśleń. Nie ma Najlepsze napisie tej wody. To jest najlepsze lekarstwo. Masakra, patrz która godzina. Które jest? Pierwsza. A my byli 2 godziny w kościele, to wiesz. Dla mnie to szybko minęło. Napij się wody. Napij się. Dziękuję Ci bardzo. Napij się. Także miałem stresa trochę, ale... Ale jakiego stresa, nie? No w ogóle ten wyjazd i to wszystko pieprzyło się nam tak, że przed tym wyjazdem i... Znaczy te auta, nie? No, Pozdrawiam gościa z Zakopanego. Pozdrawiam serdecznie. Obecnych i nieobecnych. I przyszłych w maju. no ale powiem Ci, w takim miejscu mieszkać historycznym. Wiesz, to jest fajnie na... Przed 100 lat Ale to jest fajnie na chwilę. właściwie, albo lepiej nawet. Ale to jest fajnie na chwilę. Na chwilę, no. Tak samo na Krupówkę jest Wynajem, fajnie nie? na chwilę, tydzień. No i szwendamy się po Pagu, okolice miasta Pag i pojechaliśmy na taki punkt widokowy Paszkie Wrota. Tam samochodem można dojechać, szlaki są, można pochodzić, jak jest piękna pogoda, to super widoki na Velebit. No ale wiecie jak to było, no, że akurat wtedy się nam pogoda nie udała, to trochę zachmurane, ale piękna miejscówka, polecam to zobaczyć w wakacje. Byłem też jak była pogoda innym razem.
Fajne miejsce, fajne szlaki. Można też tam na nogach sobie pójść albo na rowerze pojechać, zależy jak będziecie. To tobie pali mniej. Sławkowi pali tak z 9. No wiesz, robi waga, ma tak, 4x4 napęd ma, No. po drugie ma kuźwa Ubranie większe. dach panoramiczny ma, nie? To już No. ma wszystko więcej, to wszystko wpływa na to. Tak, jest niesamowity. Tu my head autami przyjechali, o. Tam stoją auta. Widzicie? Wiatr duje. Media moda nie ma, bo się lepiej bez tego media moda nagrywa. Ten media mod to wkurwiał po prostu przy wymianie baterii. Kiedy na przykład jak wejdziesz do wody i wiesz co ci... Wiem, że na chlorie Tak do 16, no nie, bo później się robi Ale chłodno. chłopie, tutaj ci powiem tak, I dopiero w tej chodzą. Tu się chyba od 16 do 24. ale powiem ci tak, że nawet dzieci tutaj chodzą o 24, może z rodzicami normalnie. Znaczy skuterem nie, raczej łódką. No ale... Raczej. Nie. Zmniejszają te apartamenty na no. Ty nie byłem tu.
w tym miejscu się jeszcze nie zatrzymałem. A każde miejsce jest inne. Tam jest inaczej, i tu jest inaczej. I jesteśmy na Paszkim moście. Zatrzymaliśmy się, żeby zobaczyć most z tej strony, bo tu jeszcze nie stawałem. Zawsze tam jest parking z drugiej strony, to tam się staje. I jedziemy do Nin, także następny vlog będzie Nin i rejony Ninu. No i zobaczymy, co tam jeszcze mam nagrane. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Słuchajcie, ten most, jak są bardzo duże wiatry, to oni go zamykają. Jak wieje tak powyżej 200 km na godzinę, czy tam do 200 dochodzi, to oni zamykają ten most, no i jesteście uwięzieni na wyspę, tak. Także takie przypadki się zdarzają. I wiecie, trzeba uważać na te wiatry. No, bura mocno wieje. I mogłoby kogoś nawet zrzucić z tego mostu, no nie? Tak mi się wydaje, bo ten wiatr jest tak mocny i tak przeszywający, że to chwila nieuwagi i myślę, żeby ciężarówkę czy coś mogło przewrócić. Dobra, to na tyle. Do następnego vloga.